Dzisiaj nietypowo, gdyż nie będzie to do końca ani recenzja, ani poradnik, bardziej pokazanie bardzo fajnej integracji pomiędzy dwoma producentami. Bo ja uwielbiam, kiedy się dwóch albo więcej producentów dogada i wspólnie dają nam coś więcej. Dzisiejszymi gwiazdami będzie Yale oraz jego Linus Smart Lock, czyli mój ulubiony zamek, który zresztą mam w drzwiach, oraz Philips Hue, firma oświetleniowa, której, no cóż, przedstawiać myślę, że nie muszę, którzy połączyli siły i dzięki nim nasz zamek jest w stanie sterować naszym oświetleniem. A jak? O tym w tym filmie. Na początek trochę informacji, co się zadziało, o co chodzi, co się dzieje. Yale produkuje zamki. Linus Smart Lock to jest ich smart zamek, ale produkuje o wiele większą ilość zamków. To jest zamek, który już recenzowaliśmy na łamach SmartMe, łącznie z jego bramką Wi-Fi oraz klawiaturą Smart Keypad. Dzięki naszemu smart zamkowi jesteśmy w stanie w aplikacji albo za pomocą Bluetootha blokować i zamykać drzwi. Philips Hue produkuje wszelkie maści oświetlenie. Ja akurat dzisiaj pokażę Wam ich integrację za pomocą żarówki E27 tego producenta oraz bramki Philips Hue, która jest do tego potrzebna. Czyli gdy mamy cały zestaw, z Linusem oraz z Philipsem, to jesteśmy w stanie za pomocą wchodzenia oraz wychodzenia do domu sterować oświetleniem. W skrócie sprowadza się to do tego, że gdy opuszczamy nasz dom, nie chcemy pamiętać o tym, że mamy wyłączyć światła. Tak samo, gdy przychodzimy z powrotem, to nie chcemy pamiętać o tym, że mamy je włączyć. To wszystko ma się dziać inteligentnie, automatycznie i dzięki tej integracji tak właśnie się dzieje. Czyli gdy zamek jest odblokowywany, a my wchodzimy do mieszkania, to możemy tworzyć różnego rodzaju sceny świetlne, które zapalają poszczególne pokoje w momencie, kiedy wchodzimy. Tak samo, gdy opuszczamy nasz dom i blokujemy zamek za pomocą aplikacji albo za pomocą naszej klawiatury, to również wszystkie światła się gaszą, a my nie musimy o tym pamiętać, że powinniśmy zgasić światła, gdy wychodzimy, bo nasz smart dom robi to za nas. Aplikacja, w której dzieje się cała magia, jest Yale Access. Tutaj widzicie mysłowicę, ale jeżeli oglądacie któregokolwiek z moich filmów, to wiecie, jakie jest moje ukochane miejsce w Polsce. Tak, to są Mysłowice, gdzie się dzieje cała magia. Gdy klikniemy sobie współpracuję z, no to mamy kilka asystentów i na samym dole doszedł nam Philips Hue. Gdy sobie go klikniemy i na początku musimy pamiętać, że musimy mieć założone konto w Philips Hue w pełni skonfigurowane i tam sobie przejść przez cały proces. Gdy już to zadziała, klikamy sobie zarządzaj, kontynuuj i po sekundzie pojawią się właśnie te opcje, którymi możemy sobie sterować. Możemy włączyć światła po odreglowaniu za pomocą aplikacji. Czyli gdy otworzymy nasz zamek za pomocą aplikacji, to ustalamy sobie, który zamek, ustalamy sobie, które światła i tutaj właśnie możemy je ustawić. Tak samo możemy włączyć światła po odreglowaniu za pomocą kodu dostępu. Tutaj potrzebujemy już naszą smart klawiaturę, keypad, czyli gdy wprowadzimy nasz kod dostępu, wtedy możemy odreglować, gdy je odreglujemy za pomocą kodu dostępu, wtedy zapalają się światła w konkretnych pomieszczeniach oraz wyłącz światła, gdy zostanie klawiatura zablokowana za pomocą funkcji One Touch. One Touch to jest przyciśnięcie przycisku Yale na klawiaturze, które uważam, że powinno naprawdę dojść do HomeKit, bo jest genialne, po prostu blokuje nam wszystko. A teraz poza samym blokowaniem zamku, no to jeszcze wyłącza nam światła. Więc nie musimy tworzyć jakiejś ekstra sceny w HomeKit, tylko jesteśmy w stanie tutaj zrobić sobie tę automatyzację. Czy chcemy, czy nie, to już zależy od konkretnej osoby, czy woli to robić w HomeKit i bazować na scenach. Fajnie, że Yale oraz Philips Hue pozwalają nam to zrobić po prostu w ramach ich aplikacji. Zacznijmy od tego, że teraz zobaczymy, jak ta aplikacja i ta cała integracja działa. Mamy zamknięte, zareglowane drzwi. Otwieram je. Lampka się zaświeciła. Po kilku sekundach, żebyśmy mogli wejść do mieszkania. Teraz drzwi się zamykają za pomocą kodu One Touch. Lampka się wyłączyła, a teraz zostanie wpisany kod odblokowania drzwi, za pomocą którego na klawiaturze, który również powinien włączyć aplikację, lampkę.
i voila, czyli działa idealnie. Czyli jak widzieliście, integracja działa bez zarzutów. Wszystkie te opcje związane z odreglowaniem, zareglowaniem w różnych kombinacjach i z załączaniem i wyłączaniem światła działają, dzięki czemu nie potrzebując żadnego ekstra ekosystemu, mając po prostu sprzęty z Philips Hue oraz Yale Linux Smart Lock, jesteście w stanie wygodnie, gdy wychodzicie z domu, zapomnieć o tym, że trzeba zgasić światła, wyłączą się same, a gdy wręczacie o tym, że trzeba je włączyć, bo włączą się same. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i oczywiście zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, lajkowania naszych filmów, subskrypcji i wiele więcej. Do usłyszenia.